Dobrze, to nagrywam. To babciu, opowiedz o życiu, o czymś interesującym. No, urodziłam się na wsi. W biednej rodzinie. Ale byłam całkiem zadowolona z życia. Do szkoły podstawowej, ponieważ moja wieś nie spłonęła w czasie wojny. Wszystko zostało tak, jak było. Szkołę miałam na miejscu, także parę minut i miałam szkołę podstawową, 7-klasowa wtedy była. No. Wcześniej, że tak powiem, no tak jak mówię, w rodzinie biednej się urodziłam, ponieważ ojciec był chory. Miał chorobę Parkinsona, także w związku z tym do pracy za bardzo się nie nadawał. Mama trochę się w związku z tym męczyła z nim. No i wcześniej w ogóle skończyłam podstawówkę i chyba jakoś potem małą maturę, tam 2 klasy i zaczęłam pracować. Przerwałam szkołę, zaczęłam pracować mając 17 lat, nawet jeszcze nieskończone jak zaczęłam pracować. Dojeżdżałam do Warszawy, godzinę pociągiem. 15 minut szłam do stacji, a wtedy były zimy srogie, to śnieg po kolana był. Ale jak widać, tyle lat przeżyłam i dobrze. Z pracy byłam zadowolona, miałam tylko 2 prace w życiu. W jednej pracy pierwszej awansowałam na kierownicze stanowisko, byłam kierowniczką kadr. Potem odeszłam z tej pierwszej pracy, poszłam do drugiej, do Instytutu Geodezji i Kartografii, czyli pracowałam z doktorami, z docentami i też byłam kierownikiem kadr. No i co jeszcze? No, coś ciekawych rzeczy może być u mnie. A jak się zakochałaś we mnie? Jak wyszłam... Jak się zakochałaś we mnie, to nie opowiadasz? Nie, no chcę właśnie wtedy powiedzieć. Co na przykład jest śmieszne, że jak byliśmy narzeczeństwem z dziadkiem, no to on miał nie iść do wojska, ponieważ był na studiach, no i tam załatwił, że papierów mu nie wyślą do wojska i że nie pójdzie do wojska. A potem jakoś tak się zrobiło nieciekawie, że bali się i wysłali do wojska papiery dziadka z uczelni. I w związku z tym przed wojskiem wzięliśmy ślub. Także były to trochę nerwy i z jednej strony i z drugiej, bo na przykład mama dziadka powiedziała, że może weźmiemy ślub cywilny, a po wojsku kościelny. Ja powiedziałam, że albo bierzemy jeden ślub i drugi, albo nie bierzemy na razie nigdy. Bo wtedy No, ale- trzeba było cywilny obowiązkowo, a kościelny Tak, to... tak. No, także często dziadek przyjeżdżał tam, gdzie ja mieszkałam. A jak dziadek wrócił z wojska, to od razu przeprowadziliśmy się do Warszawy. Kierowniczka moja pierwsza załatwiła u znajomego jakieś tam lokum, wynajmowaliśmy. Potem dostałam ja mieszkanie służbowe takie, znaczy służbowe, z pracy dostałam, ale to było dla nas, na Mokotowskiej. Pokazywaliśmy ci kiedyś, ale uciekaliście z Filipem, nie chcieliście oglądać. Nawet pamiętam. Tak, bo jak u harcerzy, byliśmy tam w tym domu harcerskim i potem poszliśmy, żebyście zobaczyli, ale was jakoś to nie interesowało. Zwiewaliście. No i tak, cóż, zleciało nam życie. Szkoda, że tak szybko. Aż nie chce się wierzyć, że jesteśmy 61 lat po ślubie. No. No i oby tak dalej.
A czy... Mamy, no co, można powiedzieć, szczęśliwi jesteśmy, że mamy kochane dzieci, kochane wnuki i teraz jednego kochanego prawnuczka. O. No to co? No. Co jeszcze mogę powiedzieć? Szybko, a czy babcia może trochę więcej opowiadać o tym, jak babcia poznała dziadka, bo akurat pytałem się Szczepana i Szczepan mówił, że to bardzo interesująca historia i babcia dobrze o tym mówi. Tak, to Naprawdę, to tak. Słuchaj, to mógłby dziadek powiedzieć. Nie, ale to babcia też może babcia powiedzieć, musi powiedzieć. Z tego co wiem, wiesz, ja miałam taką chrzestną, po sąsiedzku mieszkała, ona była zaprzyjaźniona z księdzem, no i ponieważ ja jako chrześnica zaraz po sąsiedzku tam mieszkaliśmy, to jak do naszej parafii przyjeżdżał jakiś biskup, to oczywiście ja jakiś wierszyk mówiłam. Nie wiem ile ja miałam lat, mała byłam, to dziadkowi już wpadłam w oko. Proszę ciebie, tak. Ale potem, wiesz, na długo. Potem chłopaki się nie interesują. Nie interesowały do 14 się. roku, nie? Tak. No, ponieważ byliśmy z jednej parafii, to spotykaliśmy się po kościele w grupach dużych. Zawsze jakieś tam zdjęcia, przecież mam jeszcze z tych lat w ogóle. No i potem, jak studiował dziadek, to mamy zdjęcia nawet w czapce studenckiej i dziadek jest. Byliśmy narzeczeństwem, spacerowaliśmy w Warszawie, się spotykaliśmy. No, do Łazienek chodziliśmy na spacery. No i tak mówię, potem ślub. I tak zleciało. No. A może coś dziadek doda? No przecież dostał wywiad. Tak, to dziadek może później dodać. A to też babcia opowiadała mi kilka dni temu o jak kończyła maturę. Aha, no to jak pracując, mając już 2 dzieci, kończyłam maturę. Wieczorowo oczywiście, także pracowałam, 2 dzieci i maturę skończyłam. Także na pewno było ciężko, no dziadek musiał pomagać trochę, z tym, że dzieci chodziły do żłobka i do przedszkola. No ale potem wszystko jak miałam ona blisko. na wieczór szła po południu do szkoły, no to ja musiałem. To dziadek Nie, musiał. W każdym razie rano to on na Okęciu pracował daleko, no to musiał wcześniej wyjeżdżać do pracy, a ja miałam zawsze blisko pracy, to ja odprowadzałam dzieci do żłobka, do przedszkola. No, a potem Babcia miała 200 metrów do pracy. do pracy miałam blisko, bo tak jak pamiętasz, mieszkaliśmy przy placu Trzech Krzyży na Mokotowskiej, a w Alejach Ujazdowskich pracowałam. A potem z Alei Ujazdowskich tą drugą pracę miałam na Jasnej. To, jak ci to wytłumaczyć, nie wiem, w którym to miejscu. To bliżej Świętokrzyskiej, Tak. za Alejami Jerozolimskimi. W tym, Między Alejami Jerozolimskimi a Świętokrzyską. No. W połowie tak też, mniej więcej. też blisko, bo sobie pieszo chodziłam z Mokotowskiej na Jasną do pracy. Po drodze robiłam zakupy, zawsze już jak dzieciaki zabierałam, to zrobiłam zakupy już po drodze. No a potem przeprowadziliśmy się właśnie z Mokotowskiej na Żoliborz. Twoja mama poszła tutaj do 4. klasy, a ciocia Monika do 1. klasy. Przeprowadziliśmy się, jak one były na koloniach. Wyjechały ze starego mieszkania, a wróciły do nowego już. Miały tutaj pokój już umeblowane wszystko, bo staraliśmy się, jak one wrócą, żeby już wszystko było na zecher. Zachwycone były w ogóle, bo to wszystko było nowe i inne. No. To może No co jeszcze by Ciebie interesowało? wszystko, co babcia mi mówi, to interesuje. A może to, nie wiem, może wspomnienia z jakichś wakacji, co babcia bardzo lubiła, co O emeryturze. Jak emeryturze może coś. No,
jak odchodziłam na emeryturę, bardzo wcześnie poszłam na emeryturę, miałam 53 lata, tak? 53 lata miałam. Aha. Jak odeszłam na emeryturę, a coś tam się obraziłam i skorzystałam, że jakby mnie zwolnili z pracy z przyczyn ekonomicznych, to mogłam iść na emeryturę, a jak sama bym odeszła, to bym nie mogła iść. To poprosiłam dyrektora, z którym bardzo byłam w dobrych stosunkach, że mnie zwolnili i poszłam bardzo wcześnie na emeryturę, jako naprawdę, no można być młoda osoba. Już babcia jest na Także- emeryturze 30 lat. A Także dokładnie, bo w 91 na garnuszku nawet państwa. Także Ola skorzystała, bo Ola była mała. No to Opiekowała się. ciocia Monika poszła do pracy, ja jeździłam się, opiekowałam trochę Olą. Ola tutaj często urzędowała u nas. Co niedawno cioci wypomniała, że oddawała ją do dziadków. Bo ciocia to zawsze taki pracerz, że na zwolnienia lekarskie, jak dzieci chorowały, to nie chodziła na zwolnienia, bo praca zawsze była najważniejsza. To ja się nimi opiekowałam. Kiedyś Szczepan był w jednym pokoju chory, w drugim pokoju Ola. I płakały, że sąsiedzi słyszeli. No. Tak jak mówiłam, szczęście mamy, że mamy kochane dzieci, kochane wnuczków i kochanego prawnuczka. No. No, to świetnie. Dziękuję, babciu. Dziękuję.